Cześć, witam Was. Dzisiaj, moi drodzy, jeśli jecie, to odstawcie jedzenie, bo dzisiaj poświęcę Wasz czas niestety jednej z większej kanali w polskim życiu publicznym. Chodzi o Bąkiewicza. Czemu ja w tytule nazwałem Bąkiewicza przegrywem? Bo według mnie jest przegrywem. Dlaczego jest przegrywem? Ktoś się zasugeruje, że PiS mu daje miliony, że kręci lody i tak dalej. Dla mnie dalej jest przegrywem i postaram się Wam wyjaśnić dlaczego. To, że jest obrzydliwą postacią, fałszywą, sprzedajną, taki typowy Judasz współczesny. Bąkiewicz to taki nieudany polityk, nieudolny przedsiębiorca i mięczak, a nie prawdziwy mężczyzna. Tak naprawdę bez PiS nie radził sobie w polityce, jego interesy padły, jest zdrowym facetem, ma 49 lat, a oficjalnie zarabia 3000 zł, mieszka u teściów i w przeżyciu pomagają mu rodzice. No, prawdziwy wzór twardziela. A, i bym zapomniał. Nawet wyrzucili go z ONR-u. No, ale kim jest ten Bąkiewicz? Jak przystało na oszusta katolika, jego firma oszukała swoich dostawców na 7 milionów złotych. Pomimo milionów, które otrzymał od PiS, jego długi są nieściągalne przez komorników. Ten niemalże 50-letni byczek, oszust Bąkiewicz, tłumaczy komornikom, że nie ma pieniędzy, jest na utrzymaniu rodziców. Tutaj chyba nawet Konfa z Bosakiem na czele twierdziła, że okradł Marsz Niepodległości i wyrzuciła go na pysk. Ale według Dudy, sutenera Nawrockiego i całego tego planktonu pisowskiego to jest wzór dla Polaków i polskiej młodzieży. No powiem Wam, że naprawdę żygać się chce. I nie wiem, czy oglądaliście wywiad na kanale Zero Mazurka z Bąkiewiczem. I Mazurek tam go zapytał, jak udaje mu się przeżyć bez pracy i utrzymać rodzinę. A ta tuza intelektu pisowskiego, Naziolskiego, wypala, że gdyby chciał, to by znalazł dobrą pracę, ale nie chce płacić nawiązki, którą zasądził mu sąd. No, pytanie było o tyle głupie, że Bąkiewicz non-stop prowadzi zbiórki w necie, a ponadto pieniędzmi napchał go PiS. Jego zawód tak naprawdę to chuligan, zadymiarz, taka męska dziwka do kupienia przez Kaczyńskiego. A jego pracą jest robienie burd i plucie na obecny rząd czy atakowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie ma pan wrażenia, że ludzie sobie pomyślą teraz, że on coś kręci, Nie, wydaje mi się, że że nie pracuje, to znaczy w stowarzyszeniu dostaje jakieś pieniądze, ale marne. No, z tego się nie da utrzymać 5 dzieci ani rodziny. 4 teraz, bo jedną córkę mam dorosłą. Dobrze, no ale przez jakiś czas 5. Tak jest. Ale teraz nie będzie, że nawet 4. Wie pan, no nie da się z 3000 złotych utrzymać 4 dzieci, żony i domu. No, nie da się, dlatego pomagają nam. Dlatego ma pan być może jakieś inne źródła dochodu, o których pan nie mówi. A jeszcze w dodatku wziął pan rozwód fikcyjny, jak się okazuje. Wie pan, Także tak, moi drodzy, Bąkiewicz, 49 lat, rosły chłop, katolik, wziął fikcyjny rozwód, co jest grzechem. By uwolnić się od swoich długów, kłamał przed sądem. Kolejny grzech, no już pomijając, że jest to przestępstwo. Jak sam powiedział, pomagają mi rodzice. Mieszka w domu teściów.
Stwierdził, że jest zwariowanym ideowcem, który chce coś zrobić nie dla pieniędzy. No tak powiedział w kanale Zero. Tak naprawdę Bąkiewicz tylko i wyłącznie robi, cokolwiek robi, to robi dla pieniędzy. I tutaj się nie oszukujmy. No ale rzecz jasna, Bąkiewiczowi wierzą, no, uważają go za patriotę. No. Patriota nie ucieka przed długami, nie oszukuje swoich rodaków. No, mógłbym tutaj długo wymieniać. Przede wszystkim patriota składa się w formie podatków do wspólnego budżetu. Także Bąkiewicz, koło patrioty, to ty tak naprawdę podejrzewam, że nawet nie stałeś. Jak powiedział Bąkiewicz, jestem zatrudniony w rotach Marszu Niepodległości, biorę tam 3000 złotych. Mieszka ze swoją żoną, ma 5 dzieci. No, jak powiedzieli, w tym roku obchodziliśmy 25-lecie małżeństwa. No. Już pomijając fakt, że wziął ten fikcyjny rozwód, żeby uciec przed wierzycielami i długami. Taki patriota. Ten patriota wielki, no, w ramach projektu Czarnka z PiS-u, czyli Villa Plus, to jego stowarzyszenie Straż Narodowa, no oczywiście za którym stoi nie kto inny jak Bąkiewicz, kupiło sobie willę pod Otwockiem. A co tam, w końcu to pieniądze podatników. Bąkiewicz żeruje na państwie polskim, na podatnikach, co go nie stać na willę. Otóż, moi drodzy, ta skromna nieruchomość z fundacji Villa Plus to jest piętrowa willa, do tego jest 5 drewnianych domków, budynek gospodarczy i prawie hektarowa działka. Bardzo skromnie musicie przyznać. Dotację 3 miliony złotych przyznał Fundusz Patriotyczny, którym zarządzał Instytut Dziedzictwa i Myśli Narodowej kierowany przez byłego senatora PiS, Jana Żaryna. I tutaj wyobraźcie sobie, że Bąkiewicz pokonał Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundację Ośrodek Karta, dokumentujący działania opozycji antykomunistycznej. No, kolejne pieniądze popłynęły w 2022 roku z Kancelarii Morawieckiego, było to 264 000 na pomoc uchodźców. W sumie PiS przekazał na organizację Bąkiewicza kwotę około skromne 13 milionów z naszych pieniędzy. Bąkiewicz był hodowany przez rząd popękanej prawicy przez 8 lat. Dostał 13 milionów złotych po to, żeby w takiej sytuacji jak dzisiaj był wypuszczony na granicę polsko-zachodnią i robił politykę na rzecz Jarosława Kaczyńskiego. I jak Jarosław Kaczyński zobaczył, że jego człowiekowi może coś się wydarzyć, no to telefon do Andrzeja Dudy i Andrzej Duda, tak jak przez 10 lat na telefony Jarosława Kaczyńskiego, reaguje zawsze pozytywnie i jest to ułaskawienie. A tak na dobrą sprawę to świadczy tylko o Bąkiewiczu. Bo jeżeli taki rosły facet, który broni granicy, ma problem z 30 godzinami pracy w miesiącu, to tylko pokazuje, jakim jest człowiekiem. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Andrzej Duda marnie swoją prezydenturę zaczął. To była dość marna prezydentura. Pamiętamy, jak ukrywał w Pałacu Prezydenckim kryminalistów Wąsika i Kamińskiego. No i teraz na koniec ten akt łaski w stronę Bąkiewicza, który tak naprawdę atakuje funkcjonariuszy Straży Granicznej, atakuje policjantów i próbuje wymierzać sprawiedliwość. Sprawiedliwość w naszym kraju, póki rządzi koalicja 15 października, wymierzają niezawisłe sądy, a służby do tego powołane jak Straż Graniczna, Policja, Wojsko strzeże naszej granicy i daje poczucie bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Nie żaden Bąkiewicz, nie żaden Kaczyński, nie żadne bojówki, które chodzą po granicy i uważają, że są herosi ubrani jak kibole albo taka bandyterka kibolska. Jeszcze zanim Krzysztof... I teraz tak, 20 stycznia 2016 roku, czyli za rządów PiS, rzecz jasna, Bąkiewicz przed sądem upadłościowym w Warszawie powiedział: nie jestem nigdzie zatrudniony. Z dorywczych prac uzyskuję średnio środki w wysokości 500-800 zł.
No i pisowski sąd uwolnił go od długów związanych z problemami Sirbut, tak się nazywała jego firma budowlana. I ta niby rozwódka Sylwia też prowadziła firmę S-But. Obie działalności były zarejestrowane pod tym samym adresem na Pradze. W 2011 roku Bąkiewicz upadł, zostawiając blisko 7-milionowy dług. Po tym podobno rozwiodła się z nim żona. Teraz już wszyscy wiedzą, że to był fikcyjny rozwód. To była taka wersja dla sądu. Wtedy miał 3 dzieci. A u Mazurka już opowiada o 25 latach małżeństwa i 5 dzieci. To, w jaki sposób zdehumanizowano mnie w przestrzeni publicznej, jak odebrano mi godność, co wiązało się potem z atakami na ulicach, z marszami pod dom, to były niewyobrażalne sytuacje, kiedy, nie wiem, musiałem rodzinę wywozić na przykład z domu, bo obawiałem się o ich bezpieczeństwo i wyprowadzałem ich tam na jakiś czas po prostu tam, gdzie mieszkamy, nasyłana sąd rodzinny z kuratorami. Co? Tak. To kurator przyszła i to było polityczne działanie, ewidentnie. Mówię o tym, że wychowujemy dzieci do faszyzmu, prawda? No przecież to są skandaliczne sytuacje, które gdzieś tam ponosiliśmy, które płaciła również moja żona. No i ta obawa o bliskich. Oczywiście też opowiada, jak to jest prześladowany i gnębiony. Ale wyobraźcie sobie, że w telewizji za rubliki, czy w tej Polsce 24 teraz też maglują, że jest straszna drożyzna, że Polacy ledwo koniec z końcem wiążą. I nie do końca to się zgadza z narracją Bąkiewicza, bo wyobraźcie sobie, że te 7 osób żyje za 3000 złotych. Powiedzcie, że za Tuska jest źle, że 7 osób może przeżyć sobie za 3000 zł miesięcznie. Niespełna 3 lata po gorzkich tych całych wyznaniach w sądzie jako kandydat na prezydenta Pruszkowa publicznie dziękuję swojej żonie za wsparcie. Kłamstwo na użytek polityki, zresztą nie jedyne. Bąkiewicz generalnie też, jak wiecie, zaczął tą narodową podróż od nacjonalistów z narodowego Pruszkowa. Później był obóz narodowo-radykalny, Brygada Mazowiecka, buduje media narodowe, redakcję portalu internetowego i kanałów w mediach społecznościowych. Zaczyna działać w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości w 2021 roku przed sądem w Białymstoku. Bąkiewicz zeznaje, że pracuje jako dziennikarz w mediach narodowych i pobiera wynagrodzenie 4000 zł miesięcznie. Ale jak już wspomniałem, te wszystkie bajki, bajdurzenia, bo koledzy z marszu wyrzucają Bąkiewicza z organizacji. Od kilku dni ta zdradziecka, zaprzańska władza atakuje ruch obrony granic, atakuje obrońców granic, produkując jakieś fałszywki, tworząc dezinformację, próbując ośmieszyć, próbując W 2020 roku w jednym z maili słynnych Dworczyka do Morawieckiego można było wyczytać tak, i tutaj cytuję: trochę szkoda, że oddaliśmy te kontakty z narodowcami, bo choć Gliński jest naszym 100% sojusznikiem, to takie kontakty warto mieć bezpośrednio. Jak wiemy, czasem są one bardzo cenne, i kosztowne. Tak, Bąkiewicz 13 milionów. Tak jak Dworczyk pisał w tym mailu, można jeszcze wyczytać, że
Coś takiego. Od kilku lat budowałem z nimi narrację, a po organizacji Marszu Niepodległości w 1918 roku te relacje naprawdę były już niezłe i mogliśmy to nadal rozwijać. No, tą każdą informację można znaleźć w necie bez problemu. Czyli tak jak mówiłem kiedyś, pisowcy właśnie w osobie Bąkiewicza czy jemu podobnych budowali takie swoiste polskie tituszki do robienia zadym. Kaczyński nie bez powodu tyle w Bąkiewicza zainwestował, bo nie licząc Mateckiego, czy tam jeszcze kilku takich sprzedawczyków, Bąkiewicz jest idealny do brudnej roboty Kaczyńskiego. Także te informacje, które Wam przekazuję, są ogólnie dostępne, nie jest to żadną tajemnicą, a mimo to ponad połowa Polaków uważa, że ten przegryw, ten cwaniaczek i kłamca walczy o lepszą Polskę. Nielegalnie zaglądając do aut wjeżdżających do nas ludzi, udając obrońcę granic. To może wywołać trochę politowania i uśmiech współczucia. I jeszcze raz, moi drodzy, Bąkiewicz uważa, że dostaje z jakiegoś stowarzyszenia 3000 zł i z tego utrzymuje 4 dzieci. Można. A media PiS twierdzą, że za Tuska jest drożyzna. Coś tutaj się nie skleja, prawda? Ale zresztą, jak wiecie, pisowskie media też na piedestał wystawiają Bąkiewicza. Jedna z większych kanali życia publicznego, ale u pisowców jest malowany jako patriota, wielki człowiek, czy nawet Alfons Nawrocki, czy Duda, czy wszyscy pisowcy. I ludzie, którzy nie potrafią używać własnego mózgu, uważają go za wielkiego człowieka, a wystarczy o nim trochę poszukać. Ja mam na temat niego swoje zdanie. Czasami mam ochotę tak komuś przypierdolić, że nawet kurwa Google by go nie wyszukało. Moi drodzy, kończąc już dzisiaj krótko, bo nie chcę mi się, powiem Wam, nie za bardzo mi się chce o tej kanali sprzedajnej za dużo mówić, bo po prostu kręci mi w żołądku i zbiera mnie na wymioty. Dla mnie Bąkiewicz jest po prostu wyjątkową taką kanalią sprzedajną, która za pieniądze, za parę groszy sprzedałaby własną matkę. Jest to typowy pasożyt, który nie potrafi wziąć się za uczciwą pracę, woli żerować na podatnikach, na ludziach uczciwie pracujących. Ale jak wiecie, im bardziej gęba wypełniona Bogiem, patriotyzmem, tym większa kanalia. I to nie jest żadną tajemnicą, a Bąkiewicz jest tego najlepszym przykładem. Także kończąc dziś, chcę Wam podziękować, że wytrzymaliście ten dzisiejszy materiał. Powiem Wam, że nie lubię o takich ludziach jak Matecki, Bąkiewicz i te inny plankton, o nich mówić, bo to są wyjątkowe kanalie, wyrachowane, bezduszne, fałszywe mędy po prostu. A jeśli ktoś kiedyś się zastanawiał, czemu Polska zniknęła z map świata na 123 lata, to pomyślcie o Mateckim, Bąkiewiczu czy Klerze.
Takie jest moje osobiste zdanie, bo tak oni mi się tak osobiście kojarzą. Może nie każdemu, ale mi osobiście tak się kojarzą. Także na dzisiaj to, moi kochani, tyle. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście udostępniajcie, komentujcie, oceniajcie i co, widzimy się przy następnym materiale. Jak widzicie, staram się nadrabiać ten tydzień urlopu. I co, widzimy się, tak jak powiedziałem, przy następnym materiale, a Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość. Ciągle mówimy, Unia Europejska i ekolodzy, że my chcemy zmniejszyć emisyjność CO2 do zera. A co no? Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Przecież gdyby nie dwutlenek węgla, to tlen nie mógłby dochodzić do naszej każdej komórki, bo właśnie tym czynnikiem niosącym tlen jest hemoglobina i dwutlenek węgla. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla. Brak dwutlenku węgla w organizmie człowieka jest od razu zauważalny i prowadzi do chorób. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla. Nadmiar dwutlenku węgla również, a więc jest pewien przedział, który ma istnieć, aby człowiek mógł korzystać z dwutlenku węgla. Taka sytuacja, nie?